Witam na kanale Telka24. Dziś zaprezentuję TV Box z systemem Android TV firmy Kikpi, model KP1. Jak tu z boku opakowania możemy wyczytać, wspiera asystenta Google, Chromecast, 4K, HDMI oraz dźwięk Dolby Audio. Tu taka ciekawostka z tyłu opakowania. Mało który TV Box posiada jakiekolwiek parametry wpisane na opakowaniu. Zazwyczaj się domyślać, co on tam ma. A tu mamy po prostu napisane czarno-biało, że procesor to jest Cortex A35, za grafikę odpowiada Mali G31, pamięć RAM to jest 2 GB, pamięć wewnętrzna 32 GB, Wi-Fi w standardzie 5, karta Ethernet 100 MB, Bluetooth w kategorii 5. Jeśli chodzi o HDMI, to wspiera standard 2.1, HDCP standard 2.2. Dobra, nie będę przedłużał wstępu, po prostu zobaczymy, jak ten Android TV wygląda z bliska i przetestujemy go z różnymi aplikacjami, zobaczymy, jak on się sprawuje w użytkowaniu codziennym. Tak się prezentuje zawartość opakowania naszego TV Boxa. Mamy przewód HDMI koloru białego, pilota. Jak możemy standardowo, te guziki tak klikają. Tu, jak możemy zobaczyć, jest na górze źródło sygnału, czyli będziemy mogli tego pilota prawdopodobnie zaprogramować, żeby też obsługiwał telewizor, żebyśmy mieli jeden pilot do boxa oraz telewizora. Nasz Android TV, z przodu mamy diodę stanu czuwania. Z boku, jak możemy zobaczyć, mamy wejście na karty microSD, dwa wejścia USB. Tutaj mamy nasz wykałaczkę, żeby zresetować, jakby się zawiesił i nie chciał się uruchomić. Z tyłu mamy wejście USB typu C, wejście zasilające, wyjście optyczne dźwięku, wyjście HDMI, wyjście LAN oraz wyjście AV. Jak widzimy, ten niepozorny Kikpi ma dość sporo wyjść oraz wejść. Według mnie to jest duża zaleta, ponieważ często Android TV mają tylko jedno wejście USB, HDMI optycznie nie zawsze się znajduje, a tu mamy aż dwa wejścia USB na karty microSD oraz wejście USB typu C. Według mnie to jest duża zaleta tego Android TV. Jeśli chodzi o zasilacz, to mamy 12V na 1,5 A, co daje nam 18V. To oczywiście krótka instrukcja obsługi. Jak podłączyć, to nie będziemy przedłużali. Podłączymy naszego Android TV i zobaczymy, jak on się sprawuje w codziennym użytkowaniu. Mam już podłączonego naszego Kikpi do telewizora. Jeśli chodzi o główne menu, to widzimy standardowe, jak w większości Android TV, górna belka z ulubionymi aplikacjami. Możemy te aplikacje dodawać do ulubionych lub je usuwać. Dodamy może po prostu naszego Viaplaya, bo będziemy go też testowali. A może też jakąkolwiek aplikację usunąć z naszej głównej belki. Na samej górze mamy trzy zakładki: szukaj, główna oraz aplikacje. W aplikacjach mamy to, co mamy aktualnie wgrane do naszego Android TV. Poniżej mamy tak zwane rekomendacje z różnych aplikacji, które mamy zainstalowane, po prostu co warto obejrzeć według tych aplikacji. To wiadomo, że to działa troszeczkę na tym, co oglądamy w danej aplikacji. Tak jak ostatnio na HBO oglądałem Młodego Sheldona, widzę, że jest polecany. Sam Martiny też ostatnio oglądałem. Taki średni film do obejrzenia. Jakby nam się nic nie chciało po prostu myśleć za bardzo. Dobrze, wrócimy może do menu. Wiadomo, mamy dostęp do sklepu Play. To jest według mnie najważniejsze w tej aplikacji, czy w tym systemie. I tu może po prostu mamy dostęp do kilku tysięcy aplikacji, które możemy po prostu zainstalować. Musimy jeszcze tutaj zainstalować tego Android TV wyścigi samochodowe, żeby sprawdzić, czy będę mógł sparować z padem. Akurat te wyścigi testuję na wszystkich Android TV, żeby mieć porównanie. Dobra, wracamy do głównego menu. Powyżej aplikacji mamy jeszcze, nie wróciłem, mamy aplikacje, później mamy powiadomienia. W powiadomieniach mamy, że podłączymy pendrive'a, tam mamy plik z filmem w kodeku AV1, sprawdzimy, czy ten Android TV go bez większego problemu obsłuży. Sprawdzimy teraz ustawienia. Tak jak mówiłem, możemy podłączyć go
po kablu Ethernet oraz po Wi-Fi. Widzimy, że działa w standardzie Wi-Fi 5, widzi też sieci 5 GHz oraz sieci 2,4 GHz. W tej chwili mam podłączony kablem Ethernet, dlatego nie muszę go podłączyć pod żadne Wi-Fi. Konto do logowania, aplikacje. Na samym dole mamy konfigurację pilota. Ja już skonfigurowałem przy pierwszym uruchomieniu, ale jakbyśmy chcieli go skonfigurować na nowo, to po prostu wezmę, usunę i w tej chwili mi działa głośność, jak widzicie tą dolną kreską. Wejdziemy, dodaj urządzenie, telewizor. Ja mam telewizor firmy Panasonic. Sprawdzimy najpierw głośność. Jak widzimy, mryga mi dioda na telewizorze, ponieważ mam przez Sambara, ale też robi ciszej, głośniej. Możemy też skonfigurować zasilanie, przycisk AV1, czy tam zmianę źródła sygnału. Jak widzimy, też działa. Potwierdzamy. I tak samo możemy zrobić z zasilaniem. Druga rzecz, która mnie interesuje, to jest, czy mogę zmienić header, żeby nie był na stałe, tylko żeby był automatycznie. Mamy tutaj zakładkę wyświetlać dźwięk, zakładka header, mamy funkcję automat, to ja zmienię na automat, bo ja wolę w automacie pracować niż w standardowym, cały czas by było uruchomione. Teraz sprawdzimy przy aplikacji, czy ten header będzie nam się uruchamiał, czy nie. To skorzystamy może z HBO Max. Aplikacja HBO Max nam się uruchomiła. Sprawdzimy, czy wykryje nam dekoder, że film Barbie nadaje 4K HDR. Jak tu możecie zobaczyć, że jest akurat komunikat, że jest 4K HDR oraz dźwięk Dolby Digital Plus. Dobrze, sprawdzimy kolejną aplikację, która jest według mnie dość ważna, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe. Na dzień dzisiejszy jeszcze Viaplay. Ona często nie chce działać przy audycjach na żywo. I sprawdzimy, czy jest już teraz jakiś sport na żywo, w co wątpię o tej porze, ale może mnie zaskoczy. Wydarzenia sportowe. Akurat dzisiaj nie ma żadnych transmisji, ale sprawdzimy, czy kanały TV na żywo działają, bo jak one nie działały, tak samo nie działały wydarzenia sportowe. Kurz i alergeny drażnią. Jak możecie zobaczyć, bez większego problemu nam się kanał telewizyjny uruchomił. Zmienimy na kolejny kanał. Działają wszystkie kanały w aplikacji Viaplay bez większego problemu. Jak widzicie, dość szybko buforuje. Tu widzimy, że jest plus, jeśli chodzi o tego Android TV. Teraz sprawdzę, czy działa kodek AV1, który mam wgrany akurat na pendrive'a. Skorzystamy z aplikacji Kodi. Tutaj mamy dysk nasz podłączony i tu mamy akurat plik testowy w standardzie AV1 4K. Starsze TV boxy nie chcą działać, albo klatkuje, albo się w ogóle nie uruchamia. Tu widzimy, że działa płynnie. Możemy to zobaczyć po zegarze, który tam na światłach migał. Skorzystamy jeszcze z aplikacji YouTube. Zobaczymy tam te standardowe filmy, które zawsze testuję przy różnych boxach, jak on będzie się sprawował. Już znalazłem mój ulubiony filmik, który zawsze sprawdzam, jak on działa. Tu też, jak możecie zobaczyć, jest komunikat, że jest 4K HDR, dźwięk Dolby Digital Plus. Informacje teraz dla nerdów, sprawdzimy, tam jest, w jakim on kodeku obsługuje. Możemy widzieć, żeby od razu w 4K nam się wczytało. I jak tu możecie zobaczyć, też wczytuję go w kodeku AV1. To ma akurat rozdzielczość 3840 na 2160 w 60 Hz, czyli mamy pełne 4K. Sparuję pada od PlayStation, zobaczymy, jak
działają wyścigi, jak sparować pada od PlayStation z Android TV czy ogólnie z systemem Android. Możecie znaleźć link w opisie do filmiku. Tutaj musimy wejść w pilot, akcesoria, dodaj. Jak widzimy, wykryło nam już kontroler, teraz się parują. Sparuj, trwa łączenie, już się pojawiła myszka, czyli już się udało sparować. Na padzie zapięła się niebieska dioda. Zobaczymy, jak teraz działa gierka na tym Android TV. Dobra, sprawdzimy, jak się tekstura wczytuje. To wiadomo, najnowsza nie jest to gra, ale po prostu przy wszystkich Android TV tą grę testowałem, dlatego sprawdzam, czy na każdym się uruchamia. Ci, co więcej filmików oglądają, to pewnie mają już dosyć tej gry. Oraz jak widzą, że jakoś postępów w jeździe jestem na samochodzie, nie robię zbyt dużych, jeśli chodzi o granie padem. Zaraz się skończy czas. Dobrze, sprawdzimy jeszcze, jak działa przesyłanie obrazu z telefonu komórkowego na naszego Android TV, bo to też często pytacie, czy działa ta funkcja Chromecasta, czy nie. I jak udostępnić obraz z telefonu na różnych urządzeniach Android TV czy Google TV. Też macie link pod filmikiem, jakbyście nie wiedzieli, jak to zrobić. W tej chwili się, widzicie, połączyłem bez większego problemu telefonem z naszym Android TV. Widzicie, są różne aplikacje powgrywane na telefon. Wejdziemy może w zdjęcia. Tu jakieś widzę, żebym nie zapomniał, gdzie mam wrócić. Restauracja. Jak widzicie, różne zdjęcia można bez większego problemu przesyłać na ekran. Tak samo filmiki możemy wyświetlić na ekranie. Tutaj wychodzą z muzyką. Jak widzicie, też dźwięk działa. Dobra, jeśli chodzi o przesyłanie obrazu, widzicie, bez większego problemu to działa. Ja akurat korzystam z tej aplikacji. Opis do niej macie w linku pod filmikiem. Ponieważ często pytacie, czy dane Android TV ma jakąś wbudowaną przeglądarkę, zawsze jej nie ma, ale tu możemy polecić ze sklepu Play przeglądarkę. Tu akurat oczywiście niestety nie ma przeglądarki Chrome, są za to inne. Skorzystamy z asystenta Google. Przeglądarka internetowa. Tu jak widzicie, macie różny wybór przeglądarek. My skorzystamy z pierwszej, lepszej. Zainstalujemy, zobaczymy, jak ona wygląda. Ponieważ ten Android TV ma sporo wejść USB, to bez większego problemu możemy podłączyć po niego myszkę, klawiaturę. Tu już nam się instaluje. Otworzymy ją po instalacji. Jak widzicie, przeglądarka nam się uruchomiła. Mamy tutaj też do wyboru tryb prywatny. Możemy sobie skorzystać z klawiatury na ekranie. Lepiej było, gdybym podłączył zwykłą klawiaturę, ale akurat tym razem mi się nie chciało. Wczytamy sobie wirtualną Polskę. Jak tu widzimy, bez większego problemu nam się wszystko uruchomiło, wszystko widzimy. Możemy wejść jakiś artykuł. Jakieś oczywiście muszą być reklamy. Tutaj proponuję, jak nie macie zwykłej klawiatury, kupić taką małą klawiaturę pod USB, pod Bluetooth, przepraszam bardzo. Są takie specjalne małe klawiatury z myszką 2 w 1. Wtedy by to wszystko ładniej działało. Dobrze. Za chwilkę przejdziemy do podsumowania, co sądzę o tym TV Boxie, ale zanim to zrobimy, to jeszcze może posłuchamy Powiedz kawał. Nie mogłem się doczekać, kiedy to powiesz. Dlaczego w kosmosie nie wychodzą imprezy? Bo nie ma atmosfery.
Dobra, to przejdziemy teraz do podsumowania tego Android TV. Jestem miło zaskoczony tą marką Kickpi, jeśli chodzi o ilość wejść, wyjść to jest dość sporo. Teraz coraz więcej Android TV ma jedno wejście tylko USB. Niektóre nie mają wyjścia optycznego do widza, my akurat mamy wszystkie wyjścia pod ostatkiem, tym bardziej, że jest to też wejście na przewód Ethernet. Ja akurat lubię mieć urządzenie podłączone po przewodzie, jeśli chodzi o internet, a nie po Wi-Fi. Tym bardziej, że u mnie router stoi bezpośrednio za telewizorem i mam tam kabelskie rozprowadzone. Jak zobaczycie, działają wszystkie aplikacje bez większego problemu. Tam pokazałem tylko Disney Plus i Viaplay, ale ja korzystam na co dzień jeszcze z HBO Maxa oraz Amazon Prime Video. Wszystko działa bardzo ładnie w 4K HDR. Wtedy, kiedy ta funkcja jest potrzebna, wtedy mi się uruchamia. Wspiera kodek AV1, który jest coraz bardziej popularny. Aż się miło zaskoczyłem. Myślałem, że to będzie po prostu jakiś chiński badziew, za przeproszeniem. Ale widzę, że on jest w tej chwili dość dobrze wykonany. Z dobrego plastiku, nie ma żadnych. Tym bardziej nie jest to czarny, który taki palcujący się, po prostu nie widać żadnych moich palców na tym boksie. Ja go mogę śmiało polecić. Piszcie, co o takim Kickpi sądzicie. Dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się.